Witam Cię serdecznie. Jeżeli chcesz stworzyć ze mną taką słodką myszkę, to zapraszam Cię do obejrzenia mojego tutorialu, w którym krok po kroku pokażę, jak to zrobić. To co, zaczynamy? Witajcie serdecznie. Mam na imię Angelina i od ponad 10 lat zajmuję się tworzeniem realistycznych figurek zwierząt. I dzisiaj mam dla Was taką niespodziankę. Już pewnie widzieliście na zajawce, co będziemy robili. Zrobimy sobie myszkę. Stwierdziłam, że zaproponuję Wam stworzenie myszki w takim prostym wydaniu, żeby każdy początkujący mógł i zdołał ją wykonać. Do tego będziemy potrzebowali dwóch drucików. One mają numer 22, ale to jest około 0,6-0,7 mm, jeżeli byście szukali. Myślę, że też jakiekolwiek inne druciki Wam się napatoczą, to też będą mogły być wykorzystane, ale te są najlepsze, te takie z papierową taką owijką, to są druty florystyczne. Ja mam tutaj przygotowany taki jeden większy i dwa takie mniejsze, które wykorzystywałam już w innych moich projektach, ale zawsze sobie odkładam takie końcówki, które się do czegoś przydadzą i właśnie się teraz przydadzą. Także dwa takie druciki. One będą nam służyć do tego, żeby stworzyć szyję, łapki i ogon. Odłożę sobie tutaj na bok. Dwa koraliki, te mają około 4,5 mm. Możecie też użyć do tego safety eyes, czyli takich bezpiecznych oczu, które wyglądają tak. Tutaj te mają 4,5 mm, ale ja będę dzisiaj używać takich koralików. One mogą być plastikowe, szklane lub wykonane z czegoś innego. Tak się prezentują w opakowaniu. I taka mała wskazówka. Mimo tego, że kupujecie sobie koraliki w opakowaniu, to sprawdzajcie, bo one i tak nie są sobie równe. Niektóre mogą być o 1 mm większe lub mniejsze i to widać. Także na początek sobie sprawdźcie, czy te, co sobie wybraliście, dwie sztuki, będą podobnego rozmiaru. No i co? Do tego jeszcze będą potrzebne, jak już macie te safety eyes, no to weźcie sobie najlepiej klej, jakiś uniwersalny najlepiej, który zasycha w formie takiej elastycznej. Może to być klej introligatorski nawet, też będzie super. A jeżeli macie tak jak ja, takie koraliki, no to będzie Wam jeszcze będzie potrzebna Wam nitka biała i igła. Ja tutaj mam taką i zawsze sobie sprawdzajcie, czy ta igła przechodzi przez koralik, bo już raz tak się złapałam na tym, że nawlekłam sobie nitkę na igłę i potem nie chciało mi tutaj przejść, więc to jest bardzo ważne, szczególnie przy takich małych koralikach. To na to zawsze zwracajcie uwagę. Potrzebna Wam będzie jeszcze na przykład taka szczotka z kawałkiem materiału, żeby było dobrze na nim ubijać, lub po prostu, jeżeli nie macie takiego czegoś, jesteście totalnie początkujący, może być zwykła gąbka do mycia naczyń, lub taki kawałek filcu. Byle by się dobrze na tym ubijało, musi być w miarę miękka ta powierzchnia, na której ubijacie, ale nie zbyt miękka, żeby byście mogli uformować tą figurkę na niej i żeby igła, która przechodzi przez tutaj przez filcowaną rzecz, tak jak tutaj, nie wbijała Wam się po prostu w twardą jakąś powierzchnię, w stół albo w coś innego, bo po prostu nie ubijecie nic na twardej powierzchni, musi być ona miękka. Do tego jeszcze będzie Wam potrzebna wełna czesankowa. Tutaj mam po prostu najzwyklejszą, taką naturalną, niebieloną, białą wełnę. Tam około 21 mikronów. Jest to wełna czesankowa. I to będzie na głowę, korpus i łapki. A na same dłonie i stopy
I może jeszcze nosek. Użyjemy tutaj taki pudrowy róż. Ta ma 18 mikronów i jest o wiele miększa. Dlatego jest nam potrzebna taka bardzo miękka, żeby owinąć drucik. I właśnie teraz, w tym momencie przypomniałam sobie, że jeżeli będziemy owijali drucik, to jednak ten klej będzie nam potrzebny. I ja sobie wziąłam tutaj mój, który też już jest, widać, używany wielokrotnie. To jest taki klej do wszystkiego, ale możecie użyć jakiegokolwiek, który jest przezroczysty i właśnie wsycha tak na elastyczno. To by było chyba na tyle. Jeżeli bym coś sobie jeszcze przypomniała, czego nie ujęłam tutaj Wam na samym początku, no to Wam gdzieś tutaj napiszę. Wszystkie rzeczy, które są potrzebne, będą też w opisie filmu. No to co? Zaczynamy. Wzięłam sobie, wyodrębniłam pasma. Tutaj wyodrębniłam kolejne. No i jeszcze można by było Wam zaproponować szczotki, takie jak dla psów. Ale no to jest taki jakby bonus, można by powiedzieć. Tu mam taką. Potrzebne by były Wam dwie takie szczotki, ale to jest dla totalnych początkujących filmik, więc zróbmy to po prostu w rękach. Czyli zmieszajmy sobie tą wełnę, żeby Wam się bardzo dobrze to filcowało. A żeby się dobrze filcowało, potrzebne Wam jest to, żeby te włókna każdy był w inną stronę. Niektórzy zakręcają tą taśmę już w tej formie i robią kulkę, ale ja wolę tak. Nie podaję Wam też ilości tej włóczki, tej wełny. Każdy sobie dobierze ile chce. Na końcu może zrobimy tak, po prostu zważę tą figurkę i będziemy mniej więcej wiedzieli, ile zużyłam wełny całkowicie. Dobrze. I zaczynamy od na razie tułowia. Weźmiemy sobie kawałek, który jakiś wafrocl się tutaj zapodział. I będziemy sobie tworzyli kształt jajka. Bo taka przykładowa myszka ma tułów w kształcie jajka. Zresztą też już widzieliście na samym początku, jak wygląda. Jak tą formę uzyskam, połączę się z Wami. Albo jak już będę uzyskiwać mniej więcej ten kształt, to będę się z Wami łączyć ponownie i pokażę Wam, jak będzie wyglądać. Postanowiłam jednak się odezwać, żeby Wam powiedzieć jeszcze, jak ma być twarda ta figurka. Tak, jeszcze jest za miękka. Działamy dalej. Powiem Wam, w którym momencie przestać ubijać. Oczywiście tu też widać na zewnątrz nie mogą być takie właśnie fałdy i zagięcia. Po prostu jak już będziecie dłużej filcować,
wtedy to wszystko będzie mniej widoczne. Ta powierzchnia będzie bardziej gładka. Doszłam na razie do takiego momentu. Jajko z takim ściętym czubkiem. Zmierzymy sobie. To będzie około 4,5 cm. No i jeszcze trochę poubijamy sobie. Bo tu nadal jest za miękko. Tu już jest bardziej twardo. Ale tu zobaczcie, wszystko się ugina, a tak nie może być. Widzicie, zbliżamy się już tutaj do końca ubijania. Już jest coraz bardziej twarde, ale co tu się nam porobiło? Tutaj mamy grubiej, a tu chudziej. Jest bardziej chudsze. Jeszcze trochę zbiję tutaj ten czubek. Zobaczymy, ile tutaj jest. Nadal jest. Teraz mi się wydłużyło przez to ubijanie. Tutaj naokoło jest prawie 5 cm. No 5 cm w zasadzie teraz. Widzicie, jak to jest plastyczne? Cały czas ta wełna pracuje podczas ubijania i zmienia wielkość. Dobrze, jeszcze teraz czubek bardziej ubijmy. Dobra, spójrzmy sobie, jak to wygląda. W ten sposób mamy około 4,5 cm, szerokość około 3, ale tutaj ta strona nie jest równa. Zobaczcie, tu jest wklęśnięcie takie. O, wklęśnięcie, więc trzeba będzie to, o tu, więc trzeba będzie to wyrównać, żeby było równo. Żeby tworzyła się taka gruszeczka, jajko, jak kto woli. I teraz muszę sobie dodać tutaj i wypełnić ten cały bok. A najlepiej zrobić to tak. Wezmę sobie, żeby przyspieszyć tą sprawę. To wezmę sobie tą nasadkę. Trochę ubiję wełny i przyłożę do tej dziury, co tutaj mam. I zafilcowywuję. Znowu jakiś włos. To jest niestety bolączka tych jasnych kolorów. Zawsze coś tam się wplącze, jakiś kolor, a mnie to denerwuje. No i jedziemy dalej. Dobrze, jesteśmy w tym momencie. Zobaczcie twardość. Gina się, ale to już nie jest to, co było. Długość około 4,5 cm. Nie musi być idealne, bo tu jeszcze będą łapki. I tutaj też. I może teraz zacznijmy robić głowę. Głowę robimy w ten sposób, analogicznie jak tułów, tylko o wiele mniejszą, gdzieś około połowy wielkości tułowia. Może sobie tutaj zmniejszę, potem sobie dodam. Lepiej sobie dołożyć potem, niż męczyć się i robić od nowa. I ubijamy. Tutaj ten proces postaram się Wam pokazać mniej więcej w całości.
Tutaj tworzymy sobie już taki pyszczek. Kształt pyszczka. Tutaj jest czaszka, a tutaj pyszczek. I starajmy się to modelować palcami, uciskać, tak jakbyśmy mieli tutaj jakąś masę do modelowania. Aha, jeszcze do tego sobie wzięłam tą igłę spiralną, ale jakąkolwiek macie inną, to też się nada. Średnia, najlepiej średnia igła. O, zobaczcie, tak wygląda profil pyszczka. Tutaj jest góra, od góry, widok od góry i z profilu. I ubijamy dalej. No i tak sobie robię tą małą głowę i to chyba jednak jest za małe. Czyli trzeba powiększyć. A najlepiej jaką szerokość głowy przyjąć, no to taka mniej więcej jaka jest tutaj podstawa szyi, czyli 1,5 cm. No to tutaj mamy centymetr, więc jeszcze pół. Ale zobaczcie jaka jest duża różnica pomiędzy centymetrem a 1,5. Szok. Dobrze, to teraz sobie jeszcze dodajmy. Zróbmy sobie tak samo jak zeszłym razem. Przyspieszmy ten proces. Mamy taki placek z wełny. O. I teraz będzie można tutaj powiększyć. Może otoczmy całą tą głowę. O. I teraz. Więc w zasadzie głowa to jest drugie jajko, tylko takie bardziej zaostrzone u góry. No i dobra, mamy teraz znowu nałożoną drugą warstwę na tą głowę, ale zobaczcie, nadal jest za mało. Niby się wydawało, że będzie dobre, ale nie. Jeszcze trzeba. Ile mamy tutaj centymetrów? Oj. Jeszcze trochę brakuje do 1,5. No jeszcze trochę, ale mi się zdaje, że potrzebuje być więcej. No niby jest 1,5, ale nie wiem. Ja to bym jeszcze pogrubiła niestety. Oj. Powiększyła tą głowę. Powiększmy to jeszcze raz. Drugie tyle samo. W zasadzie. Zobaczmy, co z tego wyniknie.
I znowu to samo. Zobaczmy, jak to wygląda. W ten sposób jeszcze trzeba to wygładzić, bo odstaje dużo tych kłaczków. Chcę Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jak już mamy ten taki stożek, jajko takie, to jeżeli patrzymy się od frontu na ten pyszczek, to najlepiej sobie zrobić takie dwa spady. Nie wiem, jak mam to wytłumaczyć, bo tu będą oczy. Tu będą oczy, tu będzie nos. Tutaj takie bardziej spłaszczona część to jest spód głowy, ale patrzmy się, o, może tu jest profil, tak będzie lepiej. Mam nadzieję, że dobrze widzicie, bo mi się tu odbija od ekranu kamerki światło i mam nadzieję, że jest ostro. Cały czas tutaj poprawiam, więc ugniatamy tutaj te miejsca, w którym będą oczy, żeby sobie już tutaj mniej więcej wyprofilować i mniej więcej już tak działajmy sobie w ten sposób. Trochę przybliżę tutaj. Jeszcze może bardziej. O! I już działajmy w ten sposób, żeby sobie wyprofilować te dwa miejsca, czy te dwie strony, żeby tworzyły trójkąt. Żeby tutaj było dwa brzegi i taki, nie wiem jak nazwać to miejsce tutaj na górze, jakby brzeg nosa, o. To jest brzeg tego pyszczka nosa. O, żeby Wam to bardziej zobrazować, to możemy sobie namalować te miejsca, gdzie będą oczy. Czyli gdzieś mniej więcej tu. Tu będą mniej więcej oczy. No i sobie modelujmy teraz te dwie strony. To możemy bardziej spłaszczyć. Ale tu pracujemy na tym, żeby tu jednak były po obu stronach te oczy. Żeby to nie było ani za bardzo okrągłe, ani płaskie. Żeby tutaj był ten brzeg taki. Brakuje mi tego fachowego grzbiet. O, grzbiet. Żeby tu był grzbiet właśnie nosa. Tu będzie nos i mamy oczy. Tu jest czoło i tu będą uszy. A ta strona prezentuje się tak. Ale nadal będę pracować i profilować, żeby to było na gładko, bo jeszcze jest mało ubite. I teraz dochodzimy do momentu, kiedy należy nałożyć oczy. Głowa jest twarda, mniej więcej tej samej wielkości, co tutaj średnica szyi. Nie musi być idealna, bo będzie większa, więc to jest sama podstawa głowy. I teraz dołączamy sobie oczy. Umieszczamy sobie w dowolnym miejscu, ale mniej więcej zrobiłam to tak, żeby były mniej więcej na środku, ponieważ ta głowa i tak się będzie zmieniać. Będę dawać tutaj wełnę, będą tutaj policzki, będzie pyszczek, więc to wszystko się zmieni. I co? Dołączamy te oczy. Przygotowałam sobie igłę z nitką. Nawlekłam sobie igłę na nitkę. Tutaj mniej więcej wychodzimy w tym miejscu. W dolnym, najlepiej prawym rogu. I idziemy po skosie tą nitką. I gdzieś tutaj umieszczamy igłę. Żeby nie szukać za daleko, przechodzimy symetrycznie na drugą stronę. I tak to się prezentuje. Tutaj trochę nitki zostawiłam z drugiej strony, żeby potem móc sobie zawiązać. Nawlekamy drugie oczko.
I tak samo. Już jesteśmy teraz z tamtej strony, więc teraz ciężko mi tutaj pokazać, bo nie widzę, co wy widzicie, ale patrzę się z mojej strony, żeby było równo i mniej więcej gdzieś trzeba będzie tutaj wbić się, żeby... Oj, no i widzicie, zgubiłam już oko. Dobra, idziemy od nowa. Czy trudno mi tak to zrobić, jak ja nie widzę. A, czyli gdzieś tutaj. Można sobie też kropkę zrobić. Czekajcie, dobrze robię? Dobrze robię. I wyjdziemy gdzieś mniej więcej tutaj, gdzie mamy tą nitkę pierwszą. Zobaczmy to, jak to wygląda. O, chyba jest równo, co? Bo jest. Zbliżmy sobie. Jest. Można sobie trochę nitki zostawić w razie czego, żeby potem modelować odległość tych oczu, żeby nie były bardzo napięte, czy napięta ta nitka, bo wtedy ciężej będzie nam to zrobić. Jak zostawimy sobie trochę luzu, no to będzie można potem jeszcze tymi koralikami ruszać, jak będzie taka potrzeba. No i tutaj zawiązujemy z drugiej strony na supeł. Ja sobie robię jeszcze coś takiego, taki supeł. O, tak o. Z tej strony wychodzimy, przycinamy i teraz z tym robimy to samo. Muszę ten supeł rozwiązać, włożę go do nitki i tak samo przewlekę przez wełnę, przez głowę z drugiej strony. Tak to wygląda. Mam przewleczoną tą nitkę, co mi została, i przeciągamy na drugą stronę. Zaciągamy, przycinamy i to by było na tyle. Chowam sobie igłę. I tutaj najlepiej, jak się boicie, żeby wam się to nie rozwlekło, to wziąć sobie przezroczysty jakiś lakier. Ja mam tutaj taki przezroczysty lakier do paznokci i po prostu go posmarować, ten supełek, tym lakierem, i macie gwarancję, że już wam się to nigdy nie rozwlecze. Chwilę poczekać, aż stwardnieje. O, poczekamy i będzie można tutaj działać dalej. Przygotowując tutaj się do dalszych działań, zapomniałam o jednej rzeczy. Jak mówiłam wam o tym druciku, to przecież trzeba czymś go obcinać i odcinać te kawałki. Ja mam tutaj zwykłe nożyczki Fiskarsa, ale można użyć takich cążków, więc te cążki będą jeszcze potrzebne do tego, albo nożyczki jakieś ostre, duże. No i co? I weźmy sobie teraz kawałek tego drucika i użyjemy go do tworzenia tych łapek. Weźmy sobie takie kawałki. Odcięłam taki kawałek. Zobaczymy mniej więcej, ile on ma centymetrów. Potem 8 centymetrów. Potem będziemy go skracać, ale takie mniej więcej kawałki na razie są potrzebne. Tu weźmy sobie na łapki też z 5 cm, bo więcej na pewno nie będzie potrzebne. No z 6. Z 6. Zrobimy tak. Na pół. Tak. Tak, i mamy łapki. I teraz o co mi chodzi? Weźmy sobie tą wełnę, która jest koloru takiego cielistego. To jest zależne, to już zależy od was, jakiego koloru użyjecie. Ja sobie wziąłem taki pudrowy róż, ale można użyć jakiegokolwiek innego, jaki wam się podoba. I będziemy tutaj nawlekać
na ten drucik. I dlaczego właśnie ten drut florystyczny jest tak dobry? Ponieważ on ma papier na sobie i bardzo dobrze się przywiera ta wełna do tego. Więc sobie weźmiemy tyle, mniej więcej połowę tej odległości, jak na razie. I bardzo ważne jest to, żeby ten czubek tutaj był dobrze pokryty wełną. I wracamy w drugą stronę. I mniej więcej tyle chyba wystarczy na razie nam. O. Zostawmy sobie i tak samo zróbmy z wszystkimi łapkami, jakie mamy. Ten kawałek wełny musi być bardzo cienki, żeby nie tworzył takiej bardzo grubej warstwy. To musi być dosłownie cieniutka warstewka. Pamiętajcie, zawsze zacząć od najmniejszej ilości, kręcąc tym drucikiem do góry, aby potem nie martwić się, co zrobić z resztą. I wracamy, jak już doszliśmy do góry, wracamy na dół. O. I jedziemy w dół. A potem Wam powiem, co dalej. I tu mamy łapki dolne. Tutaj będą górne. Górne to dosłownie może, nie wiem, tyle zawincie tego kawałka, bo przecież ta łapka będzie bardzo malutka. Czyli tak, łapki tylne zakręciłam na około 4 cm, a przednie na około 3-3,5. I teraz bardzo ważna rzecz, bierzemy klej, po to on jest nam potrzebny, żeby usztywnić i żeby ta wełna różowa utrzymała się nam na tym druciku. No i jedziemy. Trochę kleju dajemy tu na początek, zakręcamy w tą stronę, w którą kręciliśmy. O. I czubek też. O. I w ten sposób zabezpieczamy ten czubek, żeby się ta wełna trzymała. Środek nie potrzebujemy, ale jak chcemy, możemy nawet całą zakleić. I tak analogicznie z każdą łapką. Kawałek kleju. Zakręcamy początek i koniec. O. W ten sposób. I łapki przednie zrobione. I następne też będą zaraz. Dobrze, i zaklejone są wszystkie te łapki. One sobie będą sknąć. Dlatego to zaczęłam teraz je robić, a nie po kolei, bo one sobie będą teraz schły. Musi to wszystko, ten klej musi zasnąć i zesztywnieć. A teraz zajmiemy się głową. Dobra, przechodzimy do oczu. I teraz tak, żeby zakryć te oczy i żeby zrobić powieki, musimy zrobić sobie takie 2 placki, jak nazywam, które będziemy przedziurawiać mniej więcej po środku i nakładać je na oczy. A żeby je zrobić, musimy je ufilcować w miarę zwięźle, żeby one tworzyły te powieki. O. Teraz robimy dziurki na te oczy w ten sposób. O, i przykładamy, czy to oko przejdzie przez to, czy nie. Przejdzie. Więc jeszcze trochę sobie weźmę tej wełny naokoło, żeby nie było za dużo. To aż tak dużo nie potrzeba. Poprawmy tą dziurkę. I teraz
tą taką węższą stroną do góry, szerszą na dół. O, może zbliżę jeszcze bardziej, żeby to było bardziej widoczne. I zafilcowujemy. Tutaj jest ta jedna połówka. O. I oko. Jedno już jest. Zobaczcie teraz, jak nakładamy za każdym razem jakąś warstwę, to ta głowa i tak się powiększa, więc ona nie musi być od samego początku jakaś duża. Robimy tak. Na razie to jest jedna warstwa, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Potem można nakładać kolejne, jeżeli będzie za małe. I druga strona analogicznie tak samo tworzymy. Tutaj zabiorę trochę tej wełny, bo za dużo. Tą dziurkę powiększam. Z tej strony jest mniej wełny u góry, więc tą stronę używam. Trochę naokoło tego oka. Wyodrębnijmy. No i dofilcowujemy. Tu uważajmy, żeby za dużo nie dać tej wełny, bo pogrubi nam się pyszczak po prostu. A nam na tym nie zależy. Tu najlepiej ścisnąć, żeby ta głowa się nie rozeszła, bo podczas ubijania też mamy nacisk na tą głowę i ona też się odkształca, zmienia kształt. I mamy już oboje oczu. Coś tam się wyłoniło. O, w ten sposób. Trochę oddalę. O, tak to wygląda. Taki jest profil. I teraz sobie myślę, żeby jeszcze tutaj głowę albo pyszczek. A to położę później. Teraz zróbmy sobie policzki. Czyli znowu potrzebne jest trochę wełny. Tak mniej więcej, żeby były te same ilości. I zróbmy sobie takie policzki. Na początku trochę trzeba ufilcować wełnę, żeby była już wstępnie ubita. I może za dużo. Jednak taki kawałek na razie wystarczy. O. W ten sposób. I pod okiem i formujemy taki polik. No, jakiś kłaczek. Małe figurki wcale nie są takie proste do zrobienia, jak wam się wydaje. Tu jest mało szczegółów. Dużo pracy nad tym. O. To jest taki jeden polik. O. Trochę może bardziej zbliżę. Najgorzej, że już słońce zachodzi. Już niedługo, jeszcze z 1,5 godziny będzie zachód słońca. I jest mi tutaj ciężej. Więc zobaczę, czy dzisiaj zrobię dwie połowy, no całą figurkę. Czy jednak, czy będę po prostu robić po nocy
tą figurkę i Wam nagrywać też po ciemku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Drugi polik. Na razie to w ogóle nie wygląda jak mysz. Ale zaraz to zmieni całkiem swoją postać rzeczy. Weźmiemy sobie może trochę jeszcze. O, taki kawałek wystarczy. I tu drugi polik. No i wygląda to w ten sposób. Może jeszcze bardziej dam z tej strony, widzicie, już widzę, że jest nierówno, że tu jest więcej tego polika, a tam jest mniej, więc tutaj trzeba będzie dodać, więc dodaję. Jakieś zimowe dni to niestety jest wyścig z czasem, z nagrywaniem. O. Tak to wygląda. I teraz jeszcze jedna rzecz. Trzeba będzie chyba oznaczyć, nie chyba, tylko na pewno. Zaraz oznaczyć, gdzie ten nosek będzie. Sobie tutaj, tu jest środek mniej więcej, czyli to będzie gdzieś tu. I tu sobie zrobimy kulkę na pyszczek. Może już to zróbmy. Wezmę sobie tą wełnę, którą używałam. A może wiecie co? Wezmę ciemniejszą. Ciemniejszą, żeby się to wyróżniało. Bo to była taka, a ta jest taka, więc wzięłam ciemniejszą. I na razie zrobimy sobie taki kuleczkę z noska, na nosku. I do tego cienką igłę. Jakąś cieńszą. A dobrze, tu mam pod ręką akurat. I zróbmy nos. Dobra. Czy da się zrobić dwie dziurki? O. Trochę jest, ale jeszcze troszkę. Widzicie? Nadal jest za miękka ta powierzchnia i wszystko mi się ugina. Więc nos też musi być twardy.
Tak. Potem tu dodamy jeszcze policzki, także się nie martwcie, że to nie wygląda w ogóle jak mysz. Na razie jest tak. I nadal widzę, że coś tutaj nie gra. Widzicie to? Że tutaj nie ma policzka? Że jest nierówno. Trzeba znowu dodać. Albo nie dodajmy. A może nie, dodajmy. dodajmy. I cały czas tu trzeba modelować tą głowę. Patrzę się teraz, jak to wygląda z tej strony też, że brakuje. Robimy tak. Mam nadzieję, że coś widzicie. Ja nie wsadzam głowy tutaj, bo zapominam się często zaglądać. Ile wy widzicie, a ile ja. O. Teraz trzeba tutaj dofiksować. No i dobra. Mniej więcej. O. Patrzę się środek. Jest środek, jest środek. O, widzicie? Dobra. Patrzmy się, jak to wygląda od tyłu. Teraz za dużo dałam na tą stronę i widzę, że za mało jest tej. Albo za mało ubiłam. Więc ubijmy jeszcze. O. Teraz jest znacznie lepiej. O. W ten sposób. Dobra. W ten sposób. Teraz zróbmy. Nie. Grzbiet tego nosa damy później. Teraz zróbmy policzki. Nie policzki, tylko tutaj pyszczak. No bo nie ma pyszczka, nie? Także zrobimy dwie kulki na pyszczak, więc najpierw trzeba je uflicować. Jedna. Druga. Pamiętajcie, na początku mało. I do dzieła. Uformujemy sobie takie kulki i mniej więcej gdzieś tutaj, gdzie jest środek nosa, żeby był jeden policzek, czy nie policzek, tylko jedna strona pyszczka, żeby się tu kończyła. Pamiętajcie, że ten nos to jest na razie umowny. Jakby coś poszło nie tak, to zawsze można go oderwać i zrobić nowy. Bo wiecie, jak to z tymi nosami. Często są nowe, dobra. I teraz druga strona. Trzeba sobie tak mniej więcej zrobić jedną część pyszczka, taką bardziej okrągłą. I gdzieś tu zacząć. I zobaczcie, jak to mnie denerwuje, takie kawałeczki. To jest jeden włosek, ale tak denerwuje. Jakiś taki twardszy w tej wełnie.
I mamy pyszczula. I tu pyszczka też zróbmy. Szczękę. Szczęka dolna. O. Nosek. O. Szczęka dolna. I na razie niech będzie tak. Potem się wszystko tu zmieni. W razie czego. Dobra. Następna sprawa to nałożenie tutaj szczytu tej głowy, czyli tego grzbietu, bo na ziemię płaskie, płaska jak nie wiem co, ale tu trzeba to zmienić. Przecież tak myszy nie wyglądają. Na razie wygląda jak spłaszczona mysza, więc trzeba tutaj to zmienić. Więc robimy sobie taki wałeczek. O, coś takiego. I wsadzimy między te oczy. O, chyba tak będzie najlepiej, nie? Zróbmy tak. I pamiętajcie, tu też profilujemy. O, tak. Tak, i tu zagnijmy pod spód, żeby to czoło szło do góry, nie? Dobra. I tu też wjeżdżamy na oczy. Powiem wam, że ja już nie umiem prostych rzeczy robić. Próbuję to najprościej robić, ale wychodzi mi coraz bardziej skomplikowane. Więc to taki będzie pomiędzy prosty a skomplikowany sposób zrobienia myszki. Dobra, i teraz zmniejszajmy ten pyszczek, bo myszka ma drobny ten pyszczek, a tutaj coraz bardziej nam się robi jakiś królik, a nie myszka. No i właśnie, czekajcie. Jeszcze dodałam tutaj trochę sierści na czubek tego nosa, bo za bardzo tutaj wchodził mi tutaj na głowę. Tu był za długi był tutaj w tę stronę. Coś takiego. I teraz trzeba zobaczyć, czy równo jest ze wszystkich stron. Tak, tak, tak. I tu mi brakuje jednego kawałka. Widzicie? Tu jest nabudowany, tutaj mi trochę brakuje. Więc trzeba tutaj dodać. O. W ten sposób. I będzie wszystko grało już. Dobra. O. Dobra. No i co? I chyba wszystko gra, nie? Jest ok. No to teraz
Trzeba by było dołączyć głowę do całości, bo jak wiecie, ja uszy daję na samym końcu, więc zróbmy to. Mam tutaj kawałek drucika, aha, potem to jest drucik do ogona prawdopodobnie, ale ja sobie wezmę jakiś inny może, a nie, może niech będzie ten sam. I dosłownie połowa z tego mi wystarczy. I teraz tak, w sumie to też będzie potrzebne. Patrzcie, człowiek dopiero sobie przypomina, co mu jest potrzebne podczas tworzenia tych figurek. Czyli jednak ten szpikulec jest potrzebny, tak czy siak przecież trzeba zrobić dziury na łapy. Więc robimy dziurę na środku. Zobaczymy jak to weszło. Nie musi być do samego końca, ale przegięłam. Za daleko wsadziłam to, więc muszę wziąć następny drucik. Uczcie się na moich błędach, czyli zrobić najpierw dziurę, a potem dopiero wsadzić drucik. O, tak. I mniej więcej tyle, żeby wystawało, czyli z centymetr. Tak, centymetr. Tu przyciąć. Tyle. Bo trochę jeszcze więcej. O. Tak. Teraz tutaj, żeby była głowa. Czyli w połowie głowy też zrobić dziurę. Ach, przyczepiają się do mnie kłaczki. W połowie głowy też trzeba zrobić dziurę. O. I na próbę, a widzicie. Ciężko jest manewrować w tym potem. O. O. I tak mamy głowę. Myślę, że tak będzie spoko, nie? I teraz to wyciągamy. Też dajemy tutaj kleju. Choć nie musimy, ja już wszędzie daję klej. Także trochę kleju tutaj musi być. Sobie tutaj wsadzam do kleju, żeby był klej, pokrył mi tutaj ten papier, co jest w środku. O, wsadzam do środka. Tutaj tak samo. Może tak. O, żeby wam pokazać trochę kleju. I wsadzamy tu do głowy. O! Co? I zawilcowujemy. O matko. I zawilcowujemy. Rozbiłabym się tutaj. Przyszykujemy sobie kawałek wełny. Robię tak, żeby było szybciej. Jestem ciekawa, czy ja w ogóle powiedziałam wam, chyba nie, że potrzebna jest nam mata do filcowania, czyli to. Najwyżej dogram. Na pewno nie powiedziałam. Więc będzie dograne. I teraz nakładamy tu na szyję i tutaj, żeby to połączyć. Ewentualnie możecie sobie przyszyć tą głowę, jak nie chcecie, żeby ona była ruchoma, lub bez tego drucika od razu połączyć ją właśnie tą wełną. To już jak sobie chcecie. Ale ja zrobiłam wam wersję interaktywną, czyli ruszającą się. Czyli łączymy tu całość. O, tutaj trzeba jeszcze pod głową. O, tu szyjkę. Coraz ciemniej jest za oknem i coraz ciężej będzie. Więc zobaczę, jak to będzie wyglądało w sztucznym świetle. Czy jest sens wam pokazywać to, czy po prostu dogram. Resztę zrobię przerwę i dogram to następnego dnia.
Dobrze, no to tak wygląda formowanie głowy, szyi. Pilnujmy, żeby nie trafić często w drucik, który tutaj jest, bo łamiemy sobie igłę lub igły. No, zobaczcie, ale tak fajnie to wygląda, jeżeli można potem tą szyją ruszać, nie? To jest coś ekstra. Zróbmy tak. Dobra, i kolejne warstwy. Jak już będziecie mieli dostateczną ilość wełny tutaj na szyi, pokażę Wam się w ostatecznym wyglądzie. A na razie tak to wygląda. Tutaj jest drucik, żebyście mniej więcej wiedzieli, gdzie ma być drucik, czyli jest gdzieś tutaj. Tutaj jest kawałek już wełny na nie, czyli drucik jest gdzieś tu, jakieś pół centymetra od tutaj tego brzegu. Dobrze, jak już połączę, pokażę Wam, ile mam, jaka grubość jest wełny tutaj na tej szyi i będziemy robić dalej. Jeszcze się tutaj Wam pokażę, bo chciałam Wam powiedzieć, że robimy tak samo analogicznie z tyłu, jak i z przodu. Nakładamy tą wełnę, czyli zaczęliśmy od tyłu i to samo robimy tutaj z przodu. Czyli tak i tutaj pod szyjkę i zaficowujemy. I zobaczcie, że już przy okazji tutaj nam się figurka powiększa. Także zaczęliśmy od takiej grubości, a potem skończymy, zobaczycie na jakiej. O. I tak, żeby ten drucik z wszystkich stron był połączony z szyją i głową i tułowiem. Dobra, to lecę dalej z filcowaniem. Doszliśmy do tego momentu. Mam połączoną głowę. Zrobiłam tak na razie. Nie dałam dużo tej wełny, bo stwierdziłam, że jak dodam tutaj łapki, to żeby nie przegiąć. I teraz będziemy skupiać się na tworzeniu łapek, dodawaniu ich tutaj na dwie strony, na końcu uszy i ogon. Więc to jest tak. Trochę jest tutaj nieforemnie, więc trzeba tutaj to zmienić te kształty, bo widzicie, mimo to, że jest dobrze ubity, to i tak to zmienia kształt podczas ubijania tej sierści na szyję. Dobra, no to weźmiemy się za łapki. To już trochę przeschło. Tu były łapki. O, tu są przednie, a tu są tylne. Więc dobrze, zobaczmy teraz, jak to mniej więcej ma to wyglądać, więc zróbmy coś takiego. Tak. O, tak chyba wystarczy na spokojnie. Czyli coś takiego. Wysokość tej łapki do kolana jest 2 cm. I z tą łapką zróbmy tak samo. O. Wygniemy w ten sposób. O, i mamy dwie takie same łapki. I teraz tak, myślę sobie, że tutaj można jeszcze dołożyć trochę wełny. Zróbmy to. Tylko ja może tu już ubiję. Przybliżę trochę. O. I nałożymy tutaj na łapkę, żeby ją pogrubić. Zakręcamy znowu. O.
zafilcowujemy. Tutaj ten czubek zakręcimy pod spód i też zafilcowujemy. O, tak. O, tak. Tak to wygląda z tej strony. Może wezmę sobie inną igłę pojedynczą, żeby było lepiej. I mamy taką stópkę. O. Tak to się prezentuje, ale tutaj jeszcze trzeba na ten czubek dodać trochę wełny, gdyż widać mi tutaj kawałek drutu, a też chcielibyśmy, żeby tutaj były paluszki, co nie? Więc trzeba tutaj też dodać trochę wełny. Więc zróbmy to. O. W międzyczasie obcięłam tutaj. Za dużo było tego drucika, więc ucięłam. Łapka wygląda tak. W międzyczasie też zrobiłam łapkę przednią. Tak wygląda. I jedną łapkę tylną. Pokażę Wam tylko, jak nałożyć wełnę na obie łapki, po prostu żeby uzyskać ten efekt, co by nie przedłużać już i tak długiego filmu. Więc zrobimy to tak. Trochę wybierzemy wełnę. Ubijamy, może wezmę tą moją nasadkę, będzie szybciej. I tutaj nakładamy na łapkę. Zafilcowujemy na początek. Tutaj trochę łączymy ze stopą i zafilcowujemy ten drucik z jednej i z drugiej strony i kształtujemy łapkę. Ta łapka jest tutaj tak gruba, więc o, zobaczcie, tutaj jest gruba, a jaka jest ta, więc tutaj nałożymy sobie jeszcze jedną warstwę i z boku tutaj trochę, bo tu jest lewa łapka, analogicznie, żeby pasowała z tej strony. O, no i tutaj musimy zrobić drugą łapkę. I stwierdziłam, że jednak nie będziemy łączyć tymi drucikami do środka, tylko po prostu ucięłam te kawałki, żeby się z tym po prostu nie bawić, tak? I nie, żeby nie komplikować sprawy po prostu. Także to będzie tak wyglądało. I tak samo nakładamy na tą drugą łapkę. Aha, bo nie pokazywałam jeszcze, że tak samo pogrubiłam tą łapkę tutaj, tak jak tą stopę, więc identycznie jest zrobione. Nakładałam na ten drucik jeszcze drugą warstwę, tworząc taką łapkę, czyli tutaj tam gdzie dłoń jest grubiej niż w reszcie łapki. Jak skończę, to Wam pokażę, jak to wygląda. Dobra, zrobiłam. Mam nadzieję, że tu coś widać, jak nie, to że trochę rozjaśnia obraz. Ale to będzie mój ostatnie dzisiejsze wejście, bo widzę, że już coraz ciemniej jest, a w sztucznym świetle będzie gorzej to pokazywać. Więc tak wygląda ta łapka. Tutaj ta dłoń. No i gdzie ją dałam? Tu. I potem nakładamy tutaj wełnę, tak samo jak nakładaliśmy tutaj na tą nóżkę.
Czyli bierzemy sobie tutaj kawałek tej wełny. O, zróbmy tak. O, i muszę zobaczyć, gdzie tu się zaczyna mniej więcej, czyli gdzieś odtąd, tu, o, i obkręcamy i zafilcowujemy, najlepiej pojedynczą igłą. Po prostu nie będę Was zanudzać, żeby to po prostu nie była epopeja mysia. No, w ten sposób po prostu ja tutaj sobie zrobiłam. Zobaczymy mniej więcej, jak wyprostuję, gdzie tu był ten łokieć, czy gdzieś tu. O, tu łapeczka i zafilcowujemy naokoło. Żegnam się z Wami w tym momencie. Może zakończmy tą część pierwszą. Jeżeli uznam, jak przy składaniu, że będzie za długi ten filmik, no to zrobimy dwie części z tego tutorialu.